Lekcja pod tytułem Rozwiązywanie układów równań metodą podstawienia. Przed tą lekcją należy wysłuchać dwóch lekcji przygotowawczych. Jedna o rozwiązywaniu równań, a druga o przekształcaniu wzorów. Umieściłem je w menu przed lekcją bieżącą. Radzę Ci ich wysłuchać. No bo to jest wiedza, którą trzeba mieć, czyli trzeba mieć opanowaną, zanim się weźmiemy za rozwiązywanie układów równań metodą podstawienia. Więc zakładam, że te dwie lekcje wysłuchałeś, więc ja usunę sobie ten napis. No i teraz zabierzemy się za rozwiązywanie układu równań. Oto mamy układ równań. Najbardziej powszechną i najczęściej używaną i zawsze skuteczną, należy dodać, metodą rozwiązania układu równań jest właśnie metoda podstawienia. Na czym ona polega? Po kolei. Pierwszy krok, jaki musimy wykonać, jak widzimy układ równań, to wybrać sobie jedno z nich. Pierwsze to u góry albo u dołu. Zawsze stosuję taką metodę, że wybieram prostsze, to, które ma prostszy moim zdaniem zapis. Nie jest jakieś straszliwie skomplikowane. No w wypadku tych dwóch, to mówiąc szczerze, one oba są proste. No na początku takie dobrałem, żeby było prosto. Więc w chwili, kiedy widzę, że oba są równie proste, no to wybieram pierwszy od góry. No to wybrałem to. Czyli pierwszy krok to jest wybór równania. No to wypiszę je sobie na boku. O. Teraz drugi krok, to w tym wybranym równaniu wybieramy sobie niewiadomą, czyli a lub b, x lub y, którą z niewiadomych będę chciał wyznaczyć. Tak jak to było w metodzie przekształcania wzorów. Bo będę chciał teraz w tym równaniu wyznaczyć jedną z niewiadomych. I znowu wybieram tą, którą wydaje mi się, że wyznaczę łatwiej. Tu znowu obie są dosyć proste, więc wszystko jedno, którą wyznaczę. Powiedzmy, że będę wyznaczał a. No i teraz przekształcam ten wzór tak, żeby wyznaczyć wybraną przez siebie w niewiadomą. Ja wybrałem a, no to w takim razie zabieramy się za przekształcenie tego wzoru. Co zrobię? Najpierw od obu stron odejmę b. Dodam b, bo tu mam odjąć, no to ja dodam b. No to mam w takim razie a minus b dodać b, po prawej 2 dodać b. To się znosi i zostaje nam a równa się 2 dodać b. I zobacz, drugi krok został wykonany, w zasadzie już trzeci. I teraz mamy wyznaczoną jedną z tych zmiennych, tą, którą sobie wybraliśmy. Ja wybrałem a. I teraz tą zmienną podstawiamy, i dlatego to się nazywa metoda podstawiania, tą zmienną podstawiamy w jej miejsce w drugim równaniu. Czyli w tym drugim równaniu, którego do tej pory żeśmy nie ruszali, zamiast tej zmiennej, w tym wypadku a, wpiszę wynik, ten, który przed chwilą dostałem. No to popatrz, jak to będzie wyglądało. Teraz zabieram się za drugie równanie i teraz zamiast wpisywać a, wpisuję ten wynik, który dostałem, czyli 2 plus b. I resztę przepisuję, czyli całą tą resztę, czyli przepisuję plus b równa się 16. I teraz rozwiązuję to równanie. Teraz moją niewiadomą w tym równaniu jest oczywiście b, no bo to zostało jedna jedyna niewiadoma. To mamy, najpierw sobie uprościmy to równanie. A plus literki b są dwie, więc plus 2b równa się 16. Teraz od obu stron odejmuję 2, czyli mam 2 plus 2b. Od lewej odejmuję 2, od prawej odejmuję 2. Te dwójki się znoszą, zostaje mi 2b równa się 16 odjąć 2, 14. Teraz tu mamy mnożenie 2 razy b, więc ja dzielę przez 2 obie strony. Oto będę robił tu po prawej stronie. A więc mam 2b dzielone przez 2, a tutaj 14 dzielone przez 2. Dwójki się skracają, zostaje mi b. 14 dzielone przez 2 równa się 7. Już jedną niewiadomą mam gotową. Już wiem. B równa się 7. Wpiszę to sobie. B równa się 7. Teraz wracam do tego pierwszego równania, gdzie wyznaczyłem a. No bo wiem, że a to jest 2 dodać b. A przed chwilą już się dowiedziałem, że b równa się 7. No to teraz w tym równaniu b zastąpię tą 7, którą przed chwilą obliczyłem. No to zastąpmy ją. Czyli a równa się
2 dodać 7, czyli a równa się 9. I mam drugą część rozwiązania. A równa się 9 i to jest moje rozwiązanie. Wyznaczyłem, zobacz, tą metodą obie liczby. A równe 9, b równe 7. I obie te liczby spełniają cały układ równań. Są jego rozwiązaniem. I tak właśnie wygląda metoda podstawienia. Zauważ, że do zastosowania tej metody podstawienia trzeba sprawnie umieć przekształcać wzory i rozwiązywać równania. Dlatego kazałem lub sugerowałem przesłuchać obie te poprzednie lekcje o przekształcaniu wzorów i o rozwiązywaniu równań. Bez tego ani rusz. No dobrze, tak wygląda ta metoda na prostym układzie równań, a teraz rozwiążemy sobie 4 coraz bardziej skomplikowane układy równań, żeby utrwalić sobie tą wiedzę. Proszę bardzo, oto pierwszy z nich. Wybiorę sobie kolorek. No i popatrzmy, które z tych równań wydaje się prostsze? No wydaje się, że to będzie mniej skomplikowane, mniej tutaj jest zamieszania, prawda? Czyli weźmiemy sobie to równanie, a więc 2x minus y równa się minus 1. No i którą ze zmiennych, z niewiadomych tutaj wyznaczymy? X czy y? No ja wybieram y, czyli y będę wyznaczał. No to w takim razie zaczynam przekształcać ten wzór, tak, żeby wyznaczyć y. Najpierw od obu stron odejmę 2x. No to mamy 2x minus y, od lewej odejmuję 2x i od prawej odejmuję 2x. To się skraca i zostaje mi minus y, a tutaj mamy minus 1 minus 2x. Teraz musimy się pozbyć tego minusa. Pamiętasz, że minus y to jest tak naprawdę minus 1 razy y. A więc musimy obie strony podzielić przez minus 1, żeby się tego minus 1 pozbyć. No to dzielimy obie strony przez minus 1. Czyli mamy minus y dzielone przez minus 1, a tu mamy minus 1 minus 2x dzielone przez minus 1. Tutaj się to znosi, zostaje nam y, a dzielenie przez minus 1 zmienia oba te znaki. Czyli mamy 1 plus 2x. Dlaczego? Ja Ci pokażę, bo zobacz, tutaj można zrobić coś takiego. Minus 1 wynieść przed nawias, czyli w nawiasie będziemy mieli 1 plus 2x. I tutaj pod kreską jest minus 1 i on się znosi. I zostaje nam 1 plus 2x. Świetnie. Wyznaczyliśmy y. Mamy pierwszą fazę za sobą. No to teraz ten y wstawimy do drugiego równania, do tego, którego do tej pory żeśmy nie ruszali, w miejsce y. No to zacznijmy to robić. Zrobię to innym kolorem. Może tak. Czyli tak. To równanie, którego żeśmy nie ruszali, teraz przepisuję 2x, dodać 3 i tu jest 3 razy y. Tylko teraz zamiast y wpisuję to, co przed chwilą obliczyłem, czyli w nawiasie 1 plus 2x równa się 27. Dlaczego w nawiasie? No bo tutaj suma algebraiczna wyszła, nie pojedyncza jakaś literka, czy pojedyncza liczba, tylko suma, no to 3 razy y, to jest 3 razy to wszystko. No i teraz już mamy równanie, gdzie jest sam x i zaczniemy tego x obliczać. Najpierw porządkuję to równanie, czyli wykonam mnożenie. 3 razy ta suma algebraiczna. No to jedziemy. 2x przepisuję i teraz mnożę. 3 razy 1 to jest 3. 3 razy 2x to jest 6x. Równa się 27. Teraz uporządkuję, zredukuję wyrazy podobne, czyli 2x dodać 6x to jest 8x. Dodać 3 równa się 27. Teraz się tej trójki pozbędę, czyli od obu stron odejmuję 3. Czyli mam 8x dodać 3, od lewej odejmuję 3 i od prawej odejmuję 3. Te trójki znikają i zostaje nam 8x po lewej stronie, a 27 odjąć 3 to jest 24. Teraz się muszę pozbyć tej ósemki, która mi mnoży x-a. No to dzielę obie strony przez 8. Już zrobię tu po tej stronie, czyli mam 8x lewa dzielona przez 8 i 24 dzielone przez 8. Tu się skraca, zostaje x, a 24 podzielić na 8 to jest 3. X-a już mamy obliczonego. Świetnie. To teraz tego x-a podstawiamy do
wzoru na y, czyli y z tego wzoru to jest 1 dodać 2 razy x, czyli 2 razy 3. Czyli mamy 1 dodać 2 razy 3, czyli 6, a więc 7, czyli y równa się 7. A więc naszym rozwiązaniem to jest x równe 3, y równe 7. X równe 3, y równe 7. I to jest nasze rozwiązanie tego układu równań. Przejdźmy do następnego. O, tu jeszcze gorzej, bo tu mamy ułameczki. No, przyjrzyjmy się, który tutaj z tych równań wydaje się prostsze. No chyba tu to pierwsze będzie prostsze. No to się weźmiemy na początek za to pierwsze. Zabieramy się, przepisuję je. 1 druga x minus 3 czwarte y równa się 0. Pierwsza moja taka uwaga i ona się sprawdza naprawdę. Jeżeli widzisz ułamki w tej postaci, czy na przykład za chwilę Ci pokażę, o zobacz, takie paskudztwo będziemy robili, tutaj będzie też pod kreską ułamkową sporo, to pierwszy atak to jest na mianowniki. Czyli pierwsza sprawa uprościć tak, żeby nie było nic pod kreską ułamkową. Jeszcze zanim zaczniesz się zastanawiać, czy będziesz wyznaczać x czy y. Natychmiast po prostu to niesłychanie ułatwia. Chcemy się pozbyć tej dwójki i tej czwórki, czyli ułamków. No jak się pozbywamy ułamków? Mnożąc przez liczbę, która usunie. Zobacz, tu mamy dwójkę i tu czwórkę. Pomnożę obie strony równania przez 4. Popatrz, co się stanie. 4 razy 1 druga x minus 4 razy 3 czwarte y równa się 4 razy 0. Tu się skraca. Popatrz, tu jest 1 dwójka, tu 2 dwójki, czyli mamy 2 razy 1x, czyli 2x. Tu się skraca 1 czwórka, 1 czwórka, 1 razy 3 to jest po prostu 3y, no a 4 razy 0 to jest 0. Ładniej, prawda, że ładniej? Tu takie paskudztwo ułamkowe, a tu już jest śliczne, normalne równanko. Radzę naprawdę natychmiast zastanowić się, przez co ja mogę pomnożyć, nawet przez jakąś większą liczbę, nie? Przez 8, przez 16, co Ci tam przyjdzie do głowy. Byle tylko się pozbyć tego, co masz pod kreską ułamkową. Jak Ci nie przychodzi do głowy, co tam przez co możesz mnożyć, na przykład masz coś takiego, nie wiem, 3 siódme, a tutaj 5 jedenastych. No co tutaj jest? To tak naprawdę szukamy wspólnego mianownika, bo tą liczbą jest wspólny mianownik. To wiesz jak zrób? Tą liczbę przemnóż przez tą. To razy to, akurat tu będzie 77 i mnożysz obie strony przez 77. Masz gwarancję wtedy, że i ten mianownik się skrócą. Skracaj, bo od razu, będą takie piękne zapisy, bezułamkowe. Ludzie nie lubią ułamków, natomiast w układach równań one bardzo przeszkadzają. No, nam się udało pozbyć i już teraz mamy, proszę bardzo, proste równanko. To wyznaczymy x czy y, jak wolisz. No to powiedzmy wyznaczymy sobie x. No to do obu stron dodaję 3y, więc mam 2x minus 3y, dodać 3y i po prawej stronie 0, dodać 3y, to jest po prostu 3y. Albo już napiszę, bo niektórzy się później wnerwiają, że ja tego nie piszę. Gada zamiast pisać, a łatwiej jest obserwować czasami niż słuchać. No, długopis mi się nie chciał włączyć. Już się włączył. Jest. To się skraca, zostaje mi po lewej stronie 2x, a po prawej 0 dodać 3y to jest 3y. Prawda? Jeszcze tej dwójki mnożącej x się muszę pozbyć. Dzielę obie strony przez 2, czyli mam 2x dzielone przez 2, a tu 3y dzielone przez 2. Tu się skraca, zostaje sam x, a tu mamy 3 drugie y. 3 drugie y, czyli inaczej 1 i 1 druga y. X równa się 1 i 1 druga y. Już mamy to rozwiązane w takim razie. Mamy wyznaczone x i w takim razie w miejsce x w tym drugim równaniu wpiszemy to. Zaraz to sobie narysujemy, gdzie to poleci, tylko przewinę. W miejsce x w tym drugim równaniu, w miejsce tego x wpiszemy nasze 1 i 1 druga y. No to wpisujemy. To zmienię kolorek. Jaki paskudny. Wezmę inny. No i teraz
przepisuję to równanie. Piszemy 1,1/4 y. Ups, tu się zrobiło za dużo. 1,1/4 y równa się minus 2/3 i teraz zamiast x wpisujemy 1,1/2 y, czyli minus 2/3 razy 1,1/2 y plus 9. No, znowu, najpierw uporządkujemy, a później będziemy się pozbywali ułamków. No to tak, po lewej stronie zostawię na razie to 1,1/4 y, niech sobie czeka. Jeszcze dopadniemy go. A teraz musimy wymnożyć tutaj te ułamki. No to wypiszę sobie minus 2/3. Najpierw tą liczbę mieszaną zamienię na ułamek, czyli 3/2 y jakie równa się plus 9, prawda? Wpisujemy plus o 9. Dalej przepisuję 1,1/4 y równa się, no i teraz mnożymy. O, jak ładnie się tu skróciło. Ciach, 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 ciach. Jakie cacy? 1, 1, 1, 1. Czyli nam zostaje po prostu minus y plus 9. Jak to miło i wesoło, prawda? Czasami ma się farta. Dobra. No to teraz tak. Y przerzucamy na lewą stronę równania. No to w takim razie do obu stron równania dodajemy sobie y. No przedłużę, o. I mamy 1,1/4 y. Dodać y. I po prawej stronie minus y plus 9 dodać y. Te się zniosły, a tutaj nam wyszło 1,1/4 y, a dodać cały y to są 2,2/4 pana y. Równa się 9. No teraz musimy się pozbyć tego mnożenia, tylko najpierw ja to zamienię na ułamek, żebyś widział lub widziała, jak będziemy się tego pozbywali. 2 razy 4 to jest 8, dodać 2 to jest 10, czyli po lewej stronie mamy 10/4 y, a po prawej 9. O, i to 10/4 mnoży y, czyli ja pomnożę przez 4/10, czyli przez odwrotność tego ułamka i się wtedy on elegancko skróci. Czyli mamy 4/10 razy 10/4 y równa się 9 razy 4/10. Ciach, 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 ciach się poskracało. Po lewej mamy sam y, a po prawej mamy 9 razy 4/10. Dziewiątka z dziesiątką się nie skraca. U góry za to mamy w takim razie 9 razy 4, 36/10, czyli 3,6, czyli jeszcze można to uprościć, 3,3. Czyli y równa się 3,3. Wpiszmy sobie, to już jest nasza pierwsza część rozwiązania. Y równa się 3,3. Teraz trzeba by wyznaczyć x-a. Pamiętamy, że nasz x to było 1,1/2 y. X to była 1,1/2 y. Natomiast y nam wyszedł po żmudnej pracy 3,3. Y nam wyszedł 3,3. No to w takim razie, o, zamiast y wstawimy 3,3, dowiemy się, ile to jest x. Czyli x równa się 1,1/2 razy, no bo tu jest przecież razy, 3,3, no i trzeba te rachunki wykonać. No to zamieniamy każdą z tych liczb mieszanych na ułamek, żebyśmy mogli pomnożyć. 1,1/2 to są 3/2, na 3,3, no to nawet to przed chwilą mieliśmy. 3 razy 5, 15, dodać 3, 18/5. Mnożymy, ale zanim pomnożymy, to się skróci. 1 dwójka, tu jest 9 dwójek i mamy 3 razy 9, 27, 1 razy 5, piątych. 27 piątych, wyciągnijmy całość, to będzie 5,2. I tyle wyszedł x. 5,2. Wróćmy, czyli x równa się 5,2. Układ równań rozwiązany. Patrz, to już była taka lekka rzeźnia, to już było co liczyć, prawda? Ale cały czas tą samą metodą. No dobrze, a teraz przyjrzyj się następny przykład. Coraz gorsze wymyślałem. O, takie coś. Co tu robimy? No przypomnij sobie, co mówiłem 5 minut temu.
Pierwsza akcja, jaką wykonamy. Usuwamy te wszystkie mianowniki. Jeszcze zanim w ogóle pomyślimy, co dalej, to natychmiast atak na mianowniki. Dobra. Przez to tutaj, co jest wspólnym mianownikiem dla 5, 4 i 2? No pomyśl. Dla 4 i 2 to mielibyśmy 4, ale dla 5 i 4 to jest ile? No 20, czyli to pomnożymy obie strony przez 20. A tutaj to wystarczy przez 4. Pomnóżmy w takim razie. Od razu jedno i drugie będę przekształcał, żeby się pozbyć tych mianowników, czyli tych liczb pod kreską, które naprawdę, wierz mi, bardzo przeszkadzają. Patrz, pomnożymy i już będzie przyjemniej. No to mnożymy pierwsze równanie przez 20. Każdy jego składnik. 20 razy, i teraz przypisuję 3x minus 1 przez 5, dodać 20 razy 2y minus 3 przez 4 równa się 20 razy, a tu mamy 3y plus 1 przez 2. Za chwilę to będę skracał i doprowadzimy to do porządku. Od razu mnożę drugie równanie. Czyli mamy 4 razy u góry x plus y u dołu 4 minus 4 razy u góry 3y minus 1 u dołu 2 i po prawej stronie równania 4 razy x minus 6y przez 4. No i zabieramy się za skracanie. 1 piątka, 4 piątki. 1 czwórka, 5 czwórek. 1 dwójka, 10 dwójek. Tutaj 1 czwórka, 1 czwórka. 1 dwójka, 2 dwójki. 1 czwórka, 1 czwórka. No i teraz po tym skróceniu popatrz, co się porobiło z tych równań. 4 razy licznik, czyli 4 razy 3x minus 1. Dodać 5 razy licznik, czyli 5 razy 2y minus 3. I tutaj 10 razy licznik. Od razu dam 10 razy, albo napiszę już 10 razy 3 razy y plus 1. Chociaż należałoby od razu wpisać 30, przecież każdy to wie, prawda, że 10 razy 3 to 30. A teraz drugie równanie. Tu mamy 1, więc po prostu przepisujemy sam licznik. X plus y. Tu mamy 2, czyli tak, jest ten minus i teraz 2 razy licznik, czyli 3y minus 1 równa się. I tu zostało 1, więc po prostu przepisujemy licznik. X minus 6y. O, po tym wymnożeniu z tego układu górnego zrobił się ten. Wbrew pozorom ten jest o wiele prostszy. Powiesz, no zaraz, tutaj jeszcze taka nieładnie to wygląda. Więc spokojnie, to teraz jeszcze to uporządkujemy. Wymnożymy sobie tutaj to wszystko przed nawiasami i później dokonamy redukcji wyrazów podobnych. Zauważ, że do tej pory w ogóle jeszcze się nie wziąłem za rozwiązywanie układu równań, prawda? Na razie go tylko przekształcam i porządkuję. I jak skończę, to zobaczysz, że ten układ równań, który dostaniemy, będzie prostszy. Więc warto to robić, właśnie te sztuczki z usuwaniem mianowników, a dalej teraz z uporządkowaniem. Czyli najpierw wykonam mnożenia i redukcję wyrazów podobnych. Mnożymy. 4 razy 3x, 12x. 4 razy minus 1, minus 4. 5 razy 2y, 10y. 5 razy minus 3, minus 15. A po prawie mamy 10 razy 3 to jest 30 razy y, to 30y. I 30 razy 1 to jest po prostu 30. Już coraz lepiej to wygląda. Teraz dolne równanie. X dodać y i teraz minus. 2 razy 3y to jest 6y. I razy minus 1, minus razy minus to jest plus. 2 razy 1 to 2. No a po prawej x minus 6y. Dobra. Co dalej? Teraz sobie porządkujemy dalej. Tu mamy lewą i prawą stronę. Tu mamy tak, 12x plus 10y. Napiszmy to 12x plus 10y. Minus 4 minus 15 to jest razem minus 19. A po prawej 30y plus 30. U dołu co mamy? X. I teraz y minus 6y to jest minus 5y plus 2, a po prawej x minus 6y. Już ładniej? Mam nadzieję, że Cię przekonałem, że popatrz, po tych przekształceniach dostaliśmy, no nie prosty oczywiście,
ale taki, powiedziałbym, elegancki układ równań, a wyszliśmy z takiej wredoty, prawda? Z takiej oto wredoty, gdzie same ułamki, po prostu bój się Boga, Mazurkiewicz. Natomiast tutaj, proszę bardzo, to już jest bardzo łatwy układ równań tak naprawdę. Jak tu się poprzerzuca x, y na jedną stronę, a liczby na drugą, to już się bardzo ładnie wszystko uprości. Już go nie będę rozwiązywał, bo dalej to już jest po prostu rutyna. Pobawiliśmy się to w poprzednich tych przykładach. Natomiast chciałem Ci pokazać, że zanim się weźmiesz za rozwiązywanie, bo dopiero teraz nastąpiłoby rozwiązanie tego układu, to warto poświęcić chwilę, a zobacz, tu było pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok, czwarty, czyli tak naprawdę 4 czynności wykonaliśmy, po to, żeby z czasami bardzo nieładnie wyglądającego układu równań zrobić coś, co już tak naprawdę jest proste. Najważniejsze z tego, po pierwsze, zapamiętaj sobie, widzisz ułamki, czyli cokolwiek w mianownikach, mnóż, natychmiast, żeby się tego pozbyć, to naprawdę pomaga. Jeszcze jeden przykład, na do widzenia. Taki przykład, już powiedziałem, nawet niezbyt skomplikowany, bo on trochę nam przypomina, zobacz, to co dostaliśmy tutaj u dołu. To już powinieneś wiedzieć, co tutaj należy robić. No co? Znowu, zanim się zabierzemy za rozwiązanie tego układu, to trzeba uporządkować, wykonać wszystkie mnożenia. Oto i oto. Wykonać redukcję wyrazów podobnych później po tym mnożeniu i pewnie już nie będzie tak to groźnie wyglądało. No,